Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem będzie troszeczkę inaczej, ponieważ bez kamery, bez niczego udało mi się natrafić na festiwal. To będzie pierwszy raz, kiedy będę nagrywał voice-over, tak jak teraz, łącznie z tym, że pierwszy raz nagrywałem również telefonem, moim starym telefonem. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko wyszło. No więc zaczynając, czym jest w ogóle właśnie festiwal w Hachioji. Hachioji to jest jakby dość mocno wsunięty na lewo od Shinjuku, oczywiście wciąż strefa w Tokio, chociaż już tak troszeczkę dalej. Niemniej jednak to miasto jest naprawdę ogromne, co za tym idzie, ma bardzo, bardzo fajny festiwal. A więc festiwal w Hachioji tym razem trwał 3 dni i zazwyczaj on trwa 3 dni. Odbyło się to od 1 do 3 sierpnia. Oczywiście festiwal, jak i to praktycznie każdy festiwal w Japonii, jest niesamowicie super atmosfera. Wszyscy przyszli tam, żeby się dobrze, prawda, pobawić. Ten festiwal akurat był zrobiony tak, że mieliśmy główną ulicę, prawda, gdzie były te mikoshi. Po lewej, po prawej stronie na chodnikach można było zobaczyć różnego rodzaju stoiska z jedzeniem, można było się napić tam piwa, zjeść po prostu takie jedzenie czysto, prawda, festiwalowe, jakaś tam yakisoba, banany w czekoladzie, różnego, prawda, rodzaju takie, no, jakieś przekąski, tak? Oczywiście całemu festiwalowi, jakby to, że on czuć ten festiwal w nim, to oczywiście chodzi o muzykę, ponieważ można tam było zobaczyć różnego rodzaju właśnie takie platformy, które na przykład się nie ruszają, ktoś tam grał na bębnach, na shimansenie, czy jak tam się nazywa, ktoś tam tańczył na tej scenie, prawda, i jakoś fajnie to naprawdę super nadawało takiego feelingu właśnie, jeżeli chodzi o ten festiwal. Oczywiście poza takimi platformami, które się nie ruszają, były też takie platformy, te mikoshi, które cały czas się ruszały i co było fajne, co tak właśnie rzuciło się bardzo w oczy, to że poza tym, że one, prawda, ruszały się tam przód, tył, no to też ludzie, prawda, nieśli je i tam coś tam krzyczeli, co jest naprawdę jedną z takich naprawdę super fajnych rzeczy do zobaczenia właśnie na takim festiwalu, tak? Ale też poza tymi, że ludzie mieli te mikosi, co tam sobie tak z nimi chodzą, prawda, wszystko, no to też były te wielkie, naprawdę ogromne platformy, które są tam rzeźbione. One mają w środku paręnastu ludzi, tak, tam jest taka malutka scena na samym środku właśnie, tam ktoś gra na bębnach, tam ktoś właśnie śpiewa, czy tam tańczy, ale to cały czas się porusza. Oni cały czas jadą, oni cały czas coś tam to ciągnie, tak? Za nimi w ogóle taki jest wózek z różnymi rzeczami, tam z jakimś piciem, różnymi takimi rzeczami. To jest naprawdę potrzeba mnóstwo, ale to mnóstwo energii, wysiłku, no i zasobów, żeby coś takiego, prawda, w ogóle zrobić, co naprawdę dla mnie jest niesamowicie fajną i przyjemną sprawą do oglądania. Poza, prawda, też platformami jedzenie poza tym, że były po prawej, po lewej stronie na chodnikach stragany, to tak samo były też takie specjalnie wyznaczone miejsca, gdzie tam ludzie mieli food trucki i można było sobie tam naprawdę przyjść i zamówić różne, prawda, rzeczy. Poza też jedzeniem były słodkości, poza słodkościami oczywiście mnóstwo jakichś różnych niepotrzebnych rzeczy, jak na festiwalu, tak, tam jakieś miecze i tak dalej, ogólnie dla dzieciaków, prawda, żeby można było się pobawić. Też wiem, że były takie gry tam, żeby sobie tam coś złowić, żeby coś tam sobie, prawda, wygrać, to wszystko również i tam było.
główną, jakby najbardziej rzeczą, która mnie zszokowało, był tam face off, czyli mieliśmy skrzyżowanie i na każdym z jakby tych skrzyżowań, tak, oni te platformy, które się ruszały, spotykają się na samym środku 4 platformy właśnie i mają face off muzyczny. Ci grają, ci tańczą, ci nie grają, ci zaraz grają. Naprawdę super to wyglądało. Przede wszystkim to, że jak oni się później ruszą, tego to ja, no nie wiem, może gdzieś tam wyminą, może coś, ale naprawdę to była taka kulminacja właśnie tego, że oni na samym środku właśnie stoją, wszyscy ludzie naokoło, ludzie od jakby festiwalu, obsługa i tak dalej, wszyscy tam stoją w środku, oni też tam tańczą, bawią się, trzymają tam jakieś różnego rodzaju rzeczy. Naprawdę pierwszy raz widziałem coś takiego i no było to naprawdę super fajnym przeżyciem. Ten sam festiwal naprawdę można było poczuć już zanim się w ogóle weszło tam w ten okrąg, gdzie to wszystko się, prawda, odbywało, ponieważ nie dość, że ludzie ciągną słuchać muzykę z oddala, również na praktycznie z każdej z nóg, no z 2-3, w których ja byłem, stoi właśnie taka platforma, która się nie rusza, ale tam też ktoś cały czas grał na bębnach, była ta muzyka na tych fletach i tam ktoś tańczył, to jest naprawdę, no super sprawą właśnie w takich festiwalach. Tak, no niestety, jeżeli chodzi o lato w Japonii, jest niesamowicie ciepło, dlatego też ludzi tak dużo tutaj nie przyjeżdża, ale jeżeli wybieracie się, prawda, w lato do Japonii, no to macie właśnie festiwale, co też jest niesamowitą super sprawą, żeby poczuć tą Japonię, żeby zobaczyć tych ludzi, którzy tutaj Japończycy, jak oni się bawią, co oni robią, no i jak to wszystko, prawda, poczuć. 違う違うダウンするすごいよ先々週行ったら Czasem lepiej jest pójść na festiwal, który jest troszeczkę dalej oddalony od centrum, od samego środka Tokio. Dlaczego? Mniej ludzi to raz, dwa, że będzie, prawda, więcej miejscowych ludzi i naprawdę będzie można poczuć się jak w tej właśnie Japonii. I naprawdę, jeżeli chodzi o festiwale, to nie jest to tylko i wyłącznie, prawda, Tokio, jest to calutka Japonia, tak więc nie musicie być tylko i wyłącznie w Tokio, bo tam tylko festiwale, nie. Są również oczywiście, że są w mniejszych miejscowościach po całej Japonii, każdy region ma swoje własne festiwale i to nie jest wcale powiedziane, że jeden jest lepszy od drugiego. Podsumowując wszystko, jeżeli chodzi o festiwal, nie tylko w Hachioji, również festiwale są naprawdę super sprawą do zobaczenia. Niesamowicie, niezmiernie polecam właśnie się przejść i jakby zobaczyć to i przeżyć na własnej skórze. Dziękuję bardzo za oglądanie tego krótkiego właśnie filmiku. Mam nadzieję, że poczuliście klimat takiego właśnie japońskiego festiwalu. Jeżeli tak, zachęcam do zostawienia komentarza, lajka, zasubskrybowania. Pomaga to troszeczkę w rozwoju tego malutkiego kanaliku. Dziękuję raz jeszcze bardzo. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.